Jaki jest najpiękniejszy rejon Ameryki Południowej? Niewątpliwie w czubie wszelakich rankingów znajduje się dzikie południe Peru. Znajdujące się tam pasmo Andów, święta Dolina Inków, Machu Picchu i urokliwe miasto Cusco stanowią cel podróżników z całego świata. To także jeden z najbezpieczniejszych rejonów Peru, więc postanowiłem pokazać Wam jego najciekawsze strony, jak i te zwykłe z perspektywy biedniejszej części Peruwiańczyków. Oglądaj do końca i będzie mi bardzo miło, jeżeli zaobserwujesz kanał. A więc witam Państwa z serca południowego Peru, czyli okolica Cusco. Wszystkie miejskie legendy mówiące o tym, jakim pięknym krajem jest Peru, dorastają do swojej wartości. Jak widzicie, za mną macie całe pasmo Andów. Z najwyższym szczytem w okolicy 5800 metrów. Nazwę oczywiście zapomniałem po 20 sekundach od razu, bo jest tak skomplikowana, więc wysiedli się tutaj. A przede mną macie coś takiego. To miejsce nazywa się Moray. A czym jest dokładnie? No, zgadnijcie. Na co to wam wygląda? Podejdźmy bliżej i zobaczmy. Większość hiszpańskich kolonialistów, którzy tutaj przyjeżdżali podbijać tutejsze ziemię Inków, myślało, prawdopodobnie tak jak wy teraz, że to jest coś w rodzaju koloseum, amfiteatru czy areny do walk. A jednak nie. Okazuje się, że jest to średniowieczne laboratorium Inków, które ma bardzo różne poziomy okręgów. Na każdym z tych poziomów był inny rodzaj gleby, inny rodzaj warzywa i służyło to eksperymentom rolniczym. W XV wieku. Pomysłowo, nie powiem. Z tego, co się dowiedziałem przed chwilą, podobno w Peru jest 3000 odmian ziemniaków. A myślałem, że to kurczę Rosja ziemniakami stoi. Dlatego nagrania z tego regionu zaczynam akurat do tego miejsca, ponieważ wczoraj nie miałem możliwości niczego nagrać w mieście Cusco. Zrobimy to niedługo, jak tylko stąd wrócimy. To będzie dosyć w telegraficznym skrócie, bo miasto Cusco samo w sobie jest pięknym miejscem z niesamowitą architekturą, takim spokojnym, wychillowanym, architektonicznie przypominającym trochę Kartagenę w Kolumbii, ale jednocześnie mającym zupełnie inny klimat. Zupełnie taki wychillowany, spokojny. No i jest miastem na wysokości około 3400 metrów nad poziomem morza, co sprawia, że niektórzy mają problemy z aklimatyzacją. I co mi się przytrafiło wczoraj, opowiem wam dopiero jak tam dotrzemy. Ale nie było to nic miłego. Obecnie jesteśmy jakieś 200-300 metrów, czy 400, 3800 metrów nad poziomem morza, jeszcze wyżej. I tutaj idąc, trudniej mi się oddycha. Po prostu jest tak, że podczas wysiłku organizm potrzebuje więcej tlenu, a tlenu na takiej wysokości jest zdecydowanie mniej niż na plaży nad morzem. Całe to miejsce i cała ta okolica znajduje się w tak zwanej świętej Dolinie Inków, którą bardzo polecam zwiedzać w ten sposób, jaki ja zrobiłem dzisiaj, czyli na kładach. Zdecydowanie będziecie mieli dzięki temu możliwość zobaczyć miejsca mniej uczęszczane i niedostępne dla zwykłego busika czy autobusu. I jednocześnie jest to bardzo fajna przyjemność. Taka wycieczka kosztuje grosze, jakieś 30-35 dolarów na cały dzień, no na pół dnia. Nawet jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie jeździ na kładzie, to ma przeszkolenie 10-15 minut na początku. Jest to bardzo proste, kłady półautomatyczne, zmienia się biegi tylko przyciskami, bez żadnego sprzęgła. Każdy sobie poradzi. I dzięki temu są też niesamowite widoki. Dla mnie akurat po 3 tygodniach łażenia po miejskich gettach, niebezpiecznych dzielnicach Kolumbii i Limy, jest to bardzo fajna odmiana. Zupełnie coś innego. Oczywiście jak tutaj będą jakieś bardziej niebezpieczne okolice, to nie omieszkam je sprawdzić i wam pokazać, jak żyją ludzie w trudniejszych warunkach. Ale dzisiaj skupiamy się na ładnych widokach i pięknym miasteczku. A tak to wygląda na samym dole. Pierwsze ujęcie było tam z góry, tam gdzie widać tych ludzi. Taka myśl mi się nasuwa tutaj. Skoro ta kuchnia peruwiańska jest tak znana na całym świecie i tak faktycznie dobra, co wiele razy wspominałem w odcinkach z Limy. Kto jeszcze tego nie oglądał, to zapraszam. Ja się nie dziwię, że ona taka jest, skoro już kurczę w latach XV wieku, we wczesnych latach XV wieku, bo to jest datowane mniej więcej, ta data mi zapadła mi w pamięć, ponieważ jest taka sama jak bitwa pod Grunwaldem, 1410. To jest datowane na 1410 rok. Skoro oni od 1410 roku robili naturalne laboratoria, aby eksperymentować nad uprawianiem, nad uprawą warzyw i owoców, żeby były jak najlepsze, to ja się nie dziwię, że ich kuchnia przez tyle lata nie zeszła z tego poziomu i jest po prostu mega. Jest po prostu mega. Nie wiem, czy w Polsce są peruwiańskie restauracje. Ja w Warszawie nie znam żadnej. Zdarzyło mi się odwiedzić peruwiańską restaurację w Wilnie, na Litwie. I jest przez wszystkich Litwinów mieszkających w Wilnie uznawana za najlepszą knajpę w mieście. Skądś to się jednak bierze, nie? Oczywiście nic nie zastąpi żurka. Żurku, pierogów. No ale
Trzeba się otwierać na świat i próbować nowych rzeczy i zdecydowanie polecam. Warto dodać jedną bardzo ważną rzecz. Wchodzenie pod górę, czy chodzenie po górach na wysokości już około 4000 metrów nad poziomem morza jest naprawdę nie lada wysiłkiem. Ja już od dawna nie robię cardio, bo czekam na operację kolana. Chodzę tylko na siłkę i powiem wam, że bardzo dużo pozostawia do życzenia moja kondycja. I to jest jeszcze też kwestia aklimatyzacji. Ja tego nie zrobiłem odpowiednio, co opowiem wam w Cusco, jak wrócimy, bo to jest dosyć zabawna historia. Ten wysiłek jest tutaj 3 razy bardziej męczący. A jeszcze przedwczoraj schodziłem z najwyższej góry w Limie, tak żeby pokazać wam najniebezpieczniejszą dzielnicę Limy. Więc jak przyjechałem wczoraj, dopadły mnie zakwasy potrójne i w tym momencie jeszcze je czuję. Więc naprawdę organizm tutaj potrzebuje bardzo dużo tlenu do wysiłku. Bardzo. The flower salt, the second, the pink, and yes, the brown. You know? It's different colors, it's not the same. Jak widzicie, takie sklepy lokalne żyją z turystów, bo tutaj dookoła nic kompletnie nie ma. Zobaczcie, jak to wygląda. Kompletnie tu nic nie ma. Nie kupiłem ani lokalnej czekolady, ani lokalnej soli, ponieważ wszystko to za dużo miejsca zajmuje. Ale co kupiłem? Cukierki z koką. Są rewelacyjne, jeżeli chodzi o niwelowanie skutków choroby wysokościowej, więc jeszcze nigdy nie próbowałem, więc zaraz będzie pierwsza degustacja. Kupiłem opakowanie mix. Ten jest o smaku eukaliptusa. Nie wiem, do czego przyrównać ten smak. Może do eukaliptusa. Ale najważniejsze jest działanie. Z tego zdam relację po jakichś 15 minutach. Wracam do busa. Nie wiem, czy te cukierki tak szybko działają, bo minęło 10-15 minut, czy po prostu to, że zjechaliśmy dużo niżej, powoduje, że czuję się lepiej. Tak to generalnie bywa. Tutaj od razu widzicie, już mam 2 warstwy ubrań mniej, bo jesteśmy jakieś kilkaset metrów niżej niż byliśmy wcześniej, bo przyjechaliśmy w takie oto miejsce. Słynne okoliczne kopalnie soli, czyli taka peruwiańska wieliczka. Buenos días. Widok z góry był niesamowity, ale zaraz go dopiero zobaczycie. Tam widać na górze, tam jeżdżą busy. No to widać, z jakiej wysokości przyjechaliśmy. Od razu dużo łatwiej się oddycha, jest dużo cieplej. No i zdecydowanie wysokość robi różnicę. Minąłem właśnie bardzo wiele flag z różnych krajów świata, ale Polski nie było. O, a tu mamy koniki. O, czyli prawdopodobnie można je tu wynająć albo na nich przyjechać z jakąś grupową wycieczką. Teraz będzie widać namiastkę tego widoku, co widać z góry. Zobaczcie, jak to wygląda. Ta kopalnia też ma setki lat i działa na jakichś w pełni autonomicznych systemach schodów wodnych, ponieważ tutaj dookoła są źródła wody i tak jakby z góry spływa też ta woda z chmur. I z tego, co się dowiedziałem, na dole jest źródło wody słonej, która jest 2 razy bardziej słona niż woda morska. Ciekawe, czy będzie można spróbować. Zostały im jeszcze przyzwyczajenia z pandemii. Reklamę zrobię panu. Dokładnie tutaj znajduje się źródło słonej wody o temperaturze 32 stopni Celsjusza, więc bardzo ciepła. Wychodzi z góry i spływa tutaj na dół. Spływa tutaj na dół i kaskadą później schodkowo po tych płatach solnych. No powiem wam, że podoba mi się, ale wieliczka fajniejsza. Troszkę mi zajęło, żeby się zorientować, jak to się odbywa. I teraz zobaczcie, tam są goście i zbierają
bardzo prymitywnymi narzędziami zbierają sól. Pakują tutaj w te worki, które widzicie tu. I tak się odbywa wydobywanie soli w XXI wieku w Peru. Dosyć ciekawe. Ona tutaj naturalnie się wydobywa. O, widzicie to? O, ta pani idzie z workiem. Ta sól naturalnie się wydobywa dzięki tym ujęciom wodnym. O, a te worki są pełne soli. Jadąc do kopalni spodziewałem się czegoś raczej pod ziemią. A tu nazbierana sól gotowa do transportu. Wydaje się to dosyć prymitywne, ale skuteczne. Tak sobie idę przez ten mały markecik przy tej kopalni i coś mi się przypomniało. Przecież mamy w swoich suplementach w Polsce ziele maka, które jest bardzo dobrym ziołem na libido dla mężczyzn, na podniesienie testosteronu, na płodność. I dopiero teraz mi się przypomniało, że przecież maka pochodzi z Peru. I zobaczcie, o, na przykład, o, tutaj pani ma maca negra. Maca negra jest el más fuerte, ¿sí? Sí. Maca negra to jest maka, która rośnie w najwyższych partiach gór i jest najsilniejszym ziołem na, właśnie na potencję, na płodność i na witalność dla mężczyzn. A dla kobiet po prostu zdrowie w proszeczku na wzmocnienie. Polecam. No dobra, to był szybki rzut oka na kopalnię soli w Peru. Pora wracać i pokazać Wam najpiękniejsze miasto rejonu, czyli Cusco. Peru, a w koronie południowego regionu Peru. Miasto, bardzo stare miasto Inków, dawna stolica Imperium Inków. A tam opowiem Wam, co mi się przytrafiło tutaj pierwszego dnia i zdradzę Wam szczegół, jak na krzywy ryj dostać się do Machu Picchu. No i witamy ponownie. Wróciłem do Cusco, żeby pokazać Wam to miasto i akurat się rozpadało. Pierwsze co zrobiłem, to poszedłem na jakiś mały obiad. Chciałem wypróbować taką bardzo tanią, lokalną knajpkę, w której był straszny przemiał ludzi. A taki przemiał ludzi, lokalców, najczęściej oznacza, że po prostu jest dobrze. I okazało się, że można zjeść także bardzo dobrze za 7 zł. Zobaczcie mniej więcej, jak wygląda uliczka, na której jestem. Miasto robi na mnie ogromne wrażenie. Jest bardzo klimatyczne. Architektura jest super. Ludzie są uśmiechnięci. Jest mega bezpiecznie podobno. Pierwszego dnia pytałem taksówkarza, czy są jakieś niebezpieczne dzielnice. Powiedział, że nie ma. To jest Cusco, tutaj jest bezpiecznie. Pomimo tego, że jesteśmy w Ameryce Południowej, każda dzielnica jest bezpieczna. Nie ma tutaj za bardzo złodziejstwa, przestępstw, wymuszeń, zabójstw. No ale jak siedziałem w knajpie, jadłem obiad, właśnie mówili w telewizji, że w Limie znowu zamordowano wczoraj jakąś celebrytkę. Ci, którzy nie widzieli jeszcze odcinków z Limy, zapraszam do obejrzenia. Są ładne miejsca, są piękne miejsca, są okolice Limy i są najbardziej niebezpieczne miejsca w całej Limie. Jestem w kurtce, może to sprawiać wrażenie, że jest zimno, ale jest około 18 stopni. Jest tutaj całkiem przyjemnie, ale nie mam co z tą kurtką zrobić, więc ją mam na sobie. No tak, to co jest bardzo ważne, jak przyjeżdżacie do Cusco, o czym nie wolno zapominać i o czym mówią wszyscy lokalsi. Bardzo ważna jest delikatna aklimatyzacja. Jeżeli nie przebywacie na wysokościach, miasto leży na wysokości średnio 3300 metrów nad poziomem morza, czyli kurczę, no ponad 3 km. I jest tu zauważalnie mniej tlenu. Objawia się to tym, że się szybciej męczymy, albo po prostu trudniej jest nam oddychać. I ja, jak tu wylądowałem, moi znajomi stąd, których tutaj mam, ostrzegali mnie, mówią, weź sobie jeden dzień na odpoczynek, zaklimatyzuj się i rano będziesz miał dużo więcej siły. A ja wysiadłem z samolotu przedwczoraj o godzinie 18. Już było ciemno, była sobota, no to mówię sobie, no przecież jest sobota wieczór, a to jest bardzo turystyczne miasto, więc co ja będę siedział, kurde, w hotelu i się klimatyzował, idę na imprezę. Więc na spotkanie poszedłem na imprezę, tam poznałem sporo osób, bo generalnie tutaj tak jest, że dziewczyny czasami podchodzą same, z ciekawości po prostu. I bardzo wiele tutaj jest turystów też lokalnych z Peru. No i skończyło się na tym, że wróciłem do hotelu około 4 czy 5 po kilku podwójnych Cuba Libre. Wcale to nie było dużo alkoholu, ale skończyło się to tak, że następnego dnia obudziłem się z tak ogromnym bólem głowy, z takim kacem,
jakbym był na 3-dniowym weselu w Polsce. Cały nos miałem zatkany, zatoki zatkane i wczorajszy dzień, calutki dzień, który miałem przeznaczyć na zwiedzanie Cusco, spędziłem w łóżku. Więc coś w tej kwestii braku tlenu i aklimatyzacji jest. Prawdopodobnie odczuwałem jakieś ekwilibrystyczne połączenie kaca z lekką odmianą choroby wysokościowej. Słuchajcie się tubylców, aklimatyzujcie się na spokojnie, bo może się to skończyć jednym dniem w łóżku, tak jak w moim przypadku. Zastanawiam się, co będzie dalej, bo zamierzam się wybrać w dużo wyższe rejony i zamierzam zrobić coś bardzo głupiego i zamierzam odwiedzić najniebezpieczniejsze miejsce w całym Peru. Ale o tym na razie nie będę mówił, muszę zrobić jeszcze lepszy wywiad, ale takiego reportażu na polskim YouTubie jeszcze nie było. W ogóle chyba bardzo mało ich było, bo mało osób się wybiera w tak niebezpieczne miejsca. Nie jest to zbyt rozsądne, szczególnie samemu, no ale cóż, niech żyje przygoda. A więc trochę historii. Cusco jest miastem bardzo starym, jak na Amerykę Południową, założonym przez pierwszego władcę Inków w XII wieku. Relatywnie starym, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, jeżeli porównamy do historii Polski. Nic tutaj nie jest stare, ale tak, jest miastem relatywnie starym. Wyglądało zupełnie inaczej na początku, ponieważ w trakcie wojen niepodległościowych i w trakcie wojen Inków z Hiszpanami zostało podbite przez Hiszpanów i spalone. Pozostałości to są jakieś niewielkie mury, niewielkie ruiny. Miasto zostało zbudowane na nowo przez Hiszpanów. Miasto liczy obecnie około 375 000 mieszkańców, uśredniając z różnych źródeł. Do tego należy doliczyć jeszcze cały ogrom turystów, który tutaj przyjeżdża. Najwięcej jest oczywiście ich tutaj z Peru i z Ameryki Południowej, bo mają najbliżej, ale nie brakuje Europejczyków i Amerykanów. Akurat w tym mieście mijam ich tutaj często na ulicy, często i gęsto. A dlaczego tak jest? Bo miasto jest bramą wyjazdową do Machu Picchu, 7. cudu świata. Najczęściej tutaj ludzie lądują, którzy chcą odwiedzić Machu Picchu i o tym też warto by powiedzieć. Jeżeli marzycie o tym, żeby odwiedzić Peru i zobaczyć ten 7. cud świata Machu Picchu, pamiętajcie o tym, żeby rezerwować bilety i kupować bilety wstępu do Machu Picchu dużo wcześniej. Bilety są wyprzedane na miesiąc naprzód. Ja niestety tego nie zrobiłem. O, zobaczcie w jakim miejscu jest w jakim miejscu jest Starbucks. Experience on the second level. W takiej kolonialnej kamienicy. Jest i Starbucks. Bo robię wszystko spontanicznie i na ostatnią chwilę. Nie powinienem tak robić, powinienem znajdować jakiś złoty środek, ale jakoś nie potrafię się nauczyć. Ale odkryłem sposób, w jaki można się dostać do Machu Picchu bez kupowania biletu przez oficjalną stronę, ani przez biuro podróży. Władze Peru mają zawsze w sprzedaży około 1000 biletów dziennie, które można kupić na miejscu, w miejscowości Aguascalientes, zwanej czasami jako Machu Picchu. Trzeba tam się dostać autobusem i pociągiem, odstać kilka godzin w 2 kolejkach i prawdopodobnie tak można kupić te bilety. Zamierzam to sprawdzić w praktyce już dzisiaj w nocy. No cóż, trzeba będzie wcześniej wstać, ale jak to się mówi, jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach, nie? A jako, że jesteśmy w kolonialnym miasteczku, to trzeba zaznaczyć, że we wszystkich takich miastach życie toczy się wokół centralnego placu, najczęściej nazywanego Plaza Mayor, i tutaj też tak jest, zobaczcie. Plac ten ma ponad 500 metrów długości i 300 metrów szerokości. Tutaj mamy lokalną katedrę i dookoła knajpki, kafejki, restauracje, hotele i hostele. A tu Muzeum Historii Naturalnej, jeżeli ktoś lubi muzea. A ja idę w takim razie szukać biletów na autobus i na pociąg w stronę Aguascalientes. To, co jest ciekawe w tym rejonie, to jest to, że wszędzie można kupić ubrania szyte ze skóry alpaki, tak jak na przykład tutaj, Pure Alpaca, ale wszędzie można także zjeść alpakę. Zamierzam tego poszukać. Jeszcze nie widziałem nigdzie w menu, ale podobno smakuje wyśmienicie. Jest to bardzo przyjemne zwierzę, więc jakoś dziwnie będzie mi go próbować, ale zawsze gdzie jestem próbuję, staram się wszędzie próbować jakichś dziwnych rzeczy. Życie jest dużo krótsze, niż nam się wydaje. Trzeba próbować nowych rzeczy, jak tylko mamy tego okazję. Zobaczcie, jak tutaj fajnie wyglądają wnętrzach tych budynków i tych kamienic. To są normalnie, to są mieszkania. O. Tu ludzie normalnie mieszkają. Tu nie ma żadnych hosteli, nie ma żadnych knajp. Tu są mieszkania.
I studio masażu, okej. Czyli jednak jakieś usługi są. Klimat tego miasta trochę przypomina Cartagenę, ale jest znacznie spokojniej. Jest spokojnie, ludzie cię nie nagabowują. Nie ma tych 14 prostytutek na jednego turystę. Nie ma tych, kurde, skamerów. No, próbują coś sprzedać, wycieczki, jakieś papierosy, tego typu rzeczy, ale po prostu ci pokazuje, nie chcesz, to odchodzisz. A w Cartagenie to po prostu było masakra, no. Ciężko jest normalnie przejść i jeszcze w dodatku ta temperatura. Tutaj jestem w kurtce, więc może sprawia wrażenie, że jest zimno, ale jest około 18 stopni. Byłem wyżej w górach, więc tą kurtkę musiałem mieć za sobą, no i jeździłem, jak widzieliście, jeździłem quadem. Na to też jest potrzebna kurtka. I jest oczywiście to, o czym mówiłem wcześniej, to co jest niezbędne tutaj, jeżeli chcemy walczyć z chorobą wysokościową, czyli różne produkty bazujące na liściach koki. Cukierki, liście. O, kolejny sklep, to samo. Cukierki są najbardziej popularne, bo mają dodatkowo jeszcze fajny smak. Mnóstwo klimatycznych uliczek. Wieczorem to wygląda jeszcze inaczej, bo te malutkie uliczki Starego Miasta są całe zawalone turystami imprezującymi. O, i to, co jest bardzo popularne tutaj w Peru, to są takie stacje do polerowania i czyszczenia butów. Widzicie? Gość tutaj ten. Siadacie i za parę groszy macie czyste buty. Ja bym się wstydził tam usiąść w moich butach, które są po tych kładach, bo są całe w błocie. Mam szczęście. Udało mi się kupić bilety na dzisiejszą noc, na autobus i na pociąg. I jest bardzo prawdopodobne, że uda mi się też w ostatniej chwili jutro kupić na kolejny dzień bilety na wejście do Machu Picchu. Teraz muszę poczekać 30 minut na to, aż mi wystawią bilety na pociąg i zobaczcie, w jakim miejscu mogę sobie wypić kawkę tutaj, czekając na te bilety. Mega położona kafejka tuż nad głównym placem. Polecam odwiedzić Cusco nie tylko dlatego, że jest bazą wypadową do Machu Picchu, ale dlatego, że samo w sobie jest bardzo urokliwym miasteczkiem, gdzie możecie spędzić spokojnie czas, trochę sobie odpocząć, pozwiedzać miasto, a także okolice. A w okolicy jest co robić. Są tak zwane wzgórza 7 kolorów, jest Święta Dolina, jest wiele pozostałości cywilizacji Inków, ruin, muzeów, kościołów, do wyboru do koloru. Są także imprezy, są także knajpy, puby, każdy znajdzie dla siebie coś miłego. Życzę sobie smacznego i czekam na bilet na pociąg. No dobrze, jako że jest późne popołudnie, teleportowałem się Uberem w kierunku, zobaczcie czego, Świebodzina. A jako że ze Świebodzina w Peru jest najlepszy widok w mieście, tu zobaczcie, co tu zostałem. Zostałem to. Najlepszy widok na całe miasto Cusco, w całej okolicy. Oczywiście widok z drona też będzie i też macie w tym wideo, ale nie przyjechać tutaj to byłby grzech. Okolica tutaj jest bardzo, bardzo spokojna. Zobaczcie. I stąd zamierzam zejść pieszo przez osiedla, żeby zobaczyć, jak wyglądają zwyczajne partie miasta, a nie tylko zabytkowe turystyczne centrum. A nie wiem, czy widzicie tu, ale tam na tamtej górze, dokładnie tam, jest napisane, wyryte w ziemi, Viva el Peru, czyli niech żyje Peru. Super to zrobili. A tam widzicie zabudowania aż do samych czubków gór. No dobra, to idziemy sprawdzić. No a Jezus prezentuje się następująco. Nie wiem, kto z Was był w Świebodzinie, a kto nie. Który Wam się podoba bardziej, pozostawiam Waszej gestii. O, tu mamy jakiś mikrotarg do wyboru do koloru. Szachy.
Jest wszystko. Jako że na Lenia przyjechałem taksówką, to teraz trzeba znaleźć drogę powrotną. Droga powrotna zajmie około godziny, więc zobaczymy, jakie widoki będą po drodze. Po drodze jeszcze są dwa fajne punkty widokowe, które są na tak zwanej liście must see, jeżeli chodzi o odwiedzenie tego miasta, więc także je zobaczycie. To, co widzicie tutaj w oddali, to są pozostałości świątyni Sacsayhuaman. Też punkt obowiązkowy, jeżeli chodzi o wizyty turystyczne w okolicy Cusco, ale ja tamtędy nie będę szedł. Zdecydowałem, że pójdę inną drogą, która będzie przez osiedla. Po górach to można sobie chodzić i chodzić i podziwiać tą naturę. Widzieliście to w pierwszej części tego odcinka. Teraz chciałbym zobaczyć, jak wyglądają obrzeża tego miasta. Może się uda zajrzeć komuś do domu. Jak widać, wybrałem nieturystyczną trasę i jestem tutaj kompletnie sam. Jedzie jeden samochód. Nic nowego, nie? Ponownie zapraszam do oglądania odcinków z Limy. Tam, schodząc z tej góry, pierwszy raz poczułem, że moje cojones nieco się skurczyły. Na szczęście wszyscy ludzie, nie było ich zbyt dużo, napotkani na drodze, okazali się dosyć przyjaźni i bardziej troszczyli się o to, żebym uważał na siebie i z tą kamerą, niż żeby miało mi się cokolwiek stać. Ale było zupełnie inaczej niż w Kolumbii. Jak zobaczycie odcinki z Kolumbii, zobaczycie, że w tych niebezpiecznych dzielnicach, w tych barrios, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo jest życia, a w tej trudnej dzielnicy Limy naprawdę działo się bardzo mało. Najwięcej do powiedzenia miało psy, które chciały mi odgryźć nogę albo jajko. Nawet stąd zobaczcie, jaki jest widok. Kamera tutaj w ogóle nie oddaje wysokości. No, to już tak czyściutko i turystycznie nie jest. O, tutaj znalazłem jakieś schody. O, to już bardziej przypomina Peru. Te budowle, kurde, ile śmieci. To by było nie w moim stylu, jakbym nie spróbował. Idziemy przez barrio. Zobaczcie, ile kurde śmieci jest tutaj. No nie, tutaj już ewidentnie nie jest turystycznie. Tu po prostu mieszkają ludzie. Zwyczajni ludzie. Co oni są szczęśliwi, że oni nie mają kurde tutaj zimy takie jak u nas w Polsce i w Europie. Nie muszą ocieplać tych domów. Położą sobie dach kurczę z folii aluminiowej, żeby się chronić przed deszczem. I są szczęśliwi. Znaczy szczęśliwi, no. Wystarcza im do przeżycia. Poziom szczęścia, no właśnie. Ktoś, kto ustali, jak obiektywnie zmierzyć poziom szczęścia, powinien dostać Nagrodę Nobla. O, zobaczcie, tutaj już mamy takie zagrodzone, żeby tutaj troszeczkę intymności nabrać, ale o, i tu jest adres normalny. F10. Kable elektryczne czy telekomunikacyjne? No niestety się na tym nie znam. No jestem pewien, że jestem jedynym turystą tutaj. No ale oczywiście nie ma ludzi, no. Nie ma ludzi, wszystko jest zagrodzone. O, może mi się uda troszeczkę zajrzeć. Tutaj ktoś mieszka, też jest adres, zobaczcie, F15. Jest ławeczka. Teraz zajrzymy komuś do domu. Tak wygląda to w środku. Dosyć, powiedziałbym, ubogo. O, artyzm na każdym kroku. Nawet w najbiedniejszych dzielnicach. I to pochwalam. O, znowu pies. Te psy tutaj naprawdę. O, ten jest bardzo, bardzo spokojny. No, warczy, ale jest spokojny. Spokój. Druty kolczaste. I ławeczka. I tu nawet jest jakiś ślad, kurde, po jakimś ognisku czy czymś. No właśnie tutaj stałem pod czymś drzwiami. Słyszałem dźwięk wiadra, że ktoś po prostu wylewa wodę i ta woda spływa tutaj. I tutaj jest rnienka taka. I to sobie pewnie to są jakieś ścieki albo zużyta woda. I to sobie tutaj spływa tymi rynnami na sam dół. Widzicie? O. Raczej kanalizacji nie mają, chociaż to wygląda jak otwór kanalizacyjny. Cholera wie. To co jest bardzo ciekawe, to że właśnie zawsze te najbiedniejsze dzielnice w Ameryce Południowej, położone na wzgórzach, mają najlepsze widoki. Zobaczcie. No i znowu nikogo nie ma. Znowu nikogo nie ma i nie ma z kim pogadać nawet. O, tam dzieciak się bawi z
pieskiem. Kurde, że mieszkałem na takiej skarpie. Ola. I znowu schody. Czy to jest właśnie kwestia tej wysokości i mniejszej ilości tlenu, bo też musi być dostarczany do mięśni. A jeżeli tlenu jest mniej i organizm dostarcza mniej tlenu, być może dlatego mam dużo większe zakwasy. Nie mogę się ich pozbyć, nie mogę ich rozchodzić. O! Tranquilo. Te pieski są jakieś bardziej wychillowane niż te, kurde, w Limie. Tamte wiedzą, że mieszkają w strasznej dzielnicy. Zobaczcie, tutaj normalnie ktoś sobie, kurde, mieszka. O. No, widzę jakiś sklepik albo coś. Tutaj hotelu albo hostelu bym nie chciał mieć. Słyszycie, jaką mam tutaj zadyszkę? Cały czas. Teraz jestem około jakichś 3500 metrów nad poziomem morza. Mówi się, że najpiękniejsze rzeczy w życiu są za darmo. Ja tutaj wszedłem za darmo. Oczywiście nie mówię, że tu doleciałem za darmo, ale wszedłem tutaj za darmo na tą górę. Mam nadzieję, że po tym dniu te zakwasy będą mniejsze, a nie większe. Po prostu niech te mięśnie się już przyzwyczają do tego łażenia. Bo jeżeli będą gorsze, to Machu Picchu będę oglądał chyba w telewizji. Mega spokojnie. W tych wszystkich trudnych dzielnicach Kolumbii i Limy tylko ludzie cię wzięli z kamerą, to od razu ej, cuidate, uważaj, gdzie ty idziesz z tą kamerą, uważaj na siebie, ukradną cię. Każdy taksówkarz mówi to samo, a tu jest taki spokój. Ludzie są tacy spokojni. W tej okolicy, którą idziemy, no nie widać, żeby im się żyło jakoś, kurczę, spokojnie i aby byli spokojni o swoją ekonomiczną przyszłość, ale podobno tu nie kradną. Podobno jest bezpiecznie w całym mieście, więc pewnie wszystko jest raczej kwestią tego, w jakim środowisku się obracasz. Jeżeli chodzisz do podstawówki i 80% twoich kolegów już jest w jakimś młodocianym gangu, no to pewnie masz dużo większe prawdopodobieństwo skończyć jako złodziej. O, tu się zaczyna już bardziej elegancko. Zobaczcie, jak wyglądają domki. Oczywiście za kratami, ale te wejścia. Tu już schodzimy coraz niżej. Im niżej, tym oczywiście bardziej, tym drożej. Niby bezpiecznie, ale ja i tak muszę mieć oczy dookoła głowy. To jest Ameryka Południowa, a nie Ciechocinek. 5 minut później, 200 metrów nad poziomem morza niżej i zobaczcie, od razu wychodzimy do innej cywilizacji. Już tu mamy pięknie wybrukowane uliczki. Jest coraz lepiej i coraz ładniej. Bardzo się cieszę, że udało mi się pokazać wam chociaż kawałek tego, jak żyją tutaj normalni ludzie, a nie tylko zabytkowe centrum miasta pełne turystów. Jak widzicie, tutaj turystów nie ma. Spotykamy jakichś lokalsów, lokalnych mieszkańców, robotników, ale turyści tutaj nie chodzą, więc fajnie, że udało mi się to pokazać. Trzecia bateria w kamerze już umiera. Doszliśmy do cywilizacji. Zobaczcie, o, z każdej strony już teraz mamy romantyczne, urokliwe uliczki. O, i pierwsi turyści. Więc czas udać się do hotelu, podładować sprzęt i o 4 rano mam autobus. Autobus, który mnie zawiezie na pociąg, a pociąg mnie zawiezie do miejscowości Machu Picchu lub Aguascalientes. Ta miejscowość ma 2 nazwy. Będę zdawał relacje, mam nadzieję, że uda się kupić te bilety i zobaczycie 7 czy 8 cud świata. Znowu jestem nieprzygotowany. See ya.